Dzień dobry, Jakub Kocjan, firma Koło Camper, wypożyczalnia kamperów w Warszawie i w Gdańsku. Nasza flota w tym momencie to aż 15 pojazdów. Myślimy o zwiększaniu floty. W związku z tym i potrzebami naszych klientów postanowiliśmy przygotować materiał szkoleniowy, który pozwoli klientom przygotować się do wyjazdu w momencie tak naprawdę decyzji o jego wynajmie, żeby można tak naprawdę szkolenie, które odbywa się przy wydaniu, które trwa od 40 minut do 1,5 godziny, już być na nie przygotowanym merytorycznie i w trakcie tego filmu przedstawimy Państwu kruczki i elementy kampera, które ułatwią Wam Wasze podróżowanie, Wasze wakacje, sprawić, mam nadzieję, to większą przyjemność i komfort w podróży. Więc zapraszam. Dla potrzeby tego materiału przygotowaliśmy kampera integralnego, czyli różniącego się tym od zabudowy półintegralnej, że z przodu wygląda jak autobus. W przypadku kamperów półintegralnych lub campervanów wygląda to z przodu jak bus. Zaczniemy od skrzynki gazowej, do której zawsze na naszym wyjeździe dostają Państwo jedną pełną butlę gazową, która w zależności od modelu może być włączona podczas drogi lub ją zakręcamy, co Państwu też szkolimy przy każdym modelu, tłumaczymy. Butlę gazową w bardzo prosty sposób obsługujemy poprzez, jeżeli jest to wyjazd dwutygodniowy w lecie, to taka butla spokojnie Wam wystarczy, naprawdę jest to bezobsługowe. Odkręcamy ją, odpowietrzamy odpowiednim guzikiem i układ jest gotowy do jazdy. Tak jak w przypadku tego kampera, jak i większości w naszej flocie, można dokupić dodatkową butlę zgodnie z naszym cennikiem. W tym momencie jest to 120 zł brutto. To jest cała obsługa, jeżeli chodzi o podłączenie gazu. Idąc dalej, przy kamperze w zależności od miejsca mamy spływy wody szarej, czyli brudnej, z prysznica, z zlewu, z innych elementów. Podjeżdżamy, w tym wypadku tego kampera mamy to na środku pojazdu, więc podjeżdżamy na rzut, czy to na mopie, na trasie, czy to na polu kempingowym i po prostu odciągamy wajchę po to, żeby otworzyć spust woda, żeby nam zleciała. Jak skończy się zlewać woda, zamykamy. Idąc dalej, w tym wypadku tego kampera, tutaj mamy podłączenie prądu. Dostają Państwo od nas przejściówkę, którą możemy podłączyć do kampera. Jeżeli jest potrzeba, dostają Państwo podłączenie zwykłe na 230. Mają Państwo też przedłużacz 15-metrowy, 10-15 metrowy w zależności od modelu, który pozwoli Wam podłączyć kampera po to, żeby go ładować, korzystać z gniazdek 230 na kempingu. Jeżeli Państwo nie jesteście podłączeni, kampery nasze mają zamontowane solary, akumulatory zabudowy. Dzięki temu mogą Państwo korzystać z oświetlenia, z telewizora, jeżeli jest w danym modelu, czy w ogóle z elektryki na 12 V, czyli gniazdka 230 nie we wszystkich kamperach będą działać, jeżeli nie mają przetwornicy, a w kamperach, które mają przetwornicę, będą działać, a w przypadku w przypadku kamperów gniazdka 12 V, czyli te okrągłe, które macie w samochodach, możecie podłączyć przejściówkę i na przykład naładować telefon, lub w gniazdkach USB, które też są rozlokowane w kamperze. Idąc dalej, w kamperach mamy lodówki. Czyli tu mamy odpowietrzenia tych lodówek. W momencie zdawania, to co zwrócić uwagę, w momencie zdawania kampera Państwo go nie myjecie do takiego momentu, w którym on ma do nas wrócić to czysty, dlatego że my go i tak myjemy, tylko w taki sposób, żebyśmy mogli ocenić jego stan techniczny. Jeżeli przykładowo myjecie go na jakiejś stacji samoobsługowej, to nie zalewacie tych dwóch obszarów wodą. Tylko oczywiście w zależności od modelu może to być rozlokowane w różne miejsca. Tutaj. Zawsze to tłumaczę w trakcie szkolenia. Dalej idąc, w wypadku tego kampera mamy toaletę. Jest to tak zwany kot. Dla ludzi będących w branży, jeżeli nie jesteście w branży, to jeżeli słyszycie, że ktoś idzie wynieść kota, to jest właśnie ta oto kaseta. Kasetę w większości otwieramy taką wajchą lub w innych kasetach pomarańczowych. O markach nie mówmy. Po prostu podnosimy tą wajchę i wysuwamy kasetę. Żeby wysunąć kasetę, toaleta w środku musi być zamknięta, to też pokażemy. Wyciągamy takiego kota i możemy go wyprowadzić na spacer, bo mamy taką wajchę na kółkach, żeby nam nie było ciężko, bo to jest około 20 litrów płynu. Zamykamy. Jeżeli chcemy opróżnić toaletę, otwieramy, przechylamy i naciskamy odpowietrzenie, żeby nam
to nasza toaleta na nas nie bryzgała w trakcie wylewania. Na kamperach półintegralnych, integralnych na kategorię C mamy zamontowane haki na 4 rowery, które po prostu opuszczamy po to, żeby mogli Państwo przewozić swoje rowery bezpiecznie. Kampery są wyposażone w kamerę cofania, czyli w momencie, w którym Państwo manewrujecie, macie obszar na zewnątrz. Dobrą praktyką, którą polecamy naszym klientom, jeżeli podróżujecie więcej niż jedną osobę, a tak się zdarza w większości wypadków, zachęcam podczas manewrów do tego, żeby klienci poprosili drugą osobę, żeby spojrzały, czy mamy odpowiednie miejsce, czy nie ma żadnej gałęzi, ile tej przestrzeni jest tak naprawdę, żeby zaparkować. To, co jest moim zdaniem istotne z mojej praktyki, zachęcam też kierowcę przed zaparkowaniem, żeby wyszedł, ocenił miejsce, bo to są sytuacje, w których zdarzają się jakieś zarysowania, ale klienci, którzy właśnie poświęcą te 2-3 minuty na to, żeby ocenić sytuację, z reguły wracają bardzo uśmiechnięci, zdają nam kampery, które tak naprawdę są gotowe do tego, żeby je posprzątać w środku, umyć i żeby mogły jechać i cieszyć kolejnych klientów. W kamperach, w zależności czasami jest to na zewnątrz, czasami jest to w środku, mamy wlewy wody czystej. Tutaj musimy otworzyć, zaraz znajdziemy kluczyk. Wkładamy kluczyk, wkładamy wąż. Na wyposażeniu Państwo macie 10-metrowy wąż do wody, żeby na kempingu się móc podłączyć. Wlewacie. Można oceniać stan wody na podstawie wskaźnika ekranu, akurat w przypadku tego kampera lub innych wskaźników, które są w kamperze, które zaprezentujemy, albo po prostu woda się tutaj przeleje, wtedy zamykamy dopływ wody i mamy zatankowane. W zależności od modelu jest to od 90 do 120 litrów, jeżeli chodzi o kampery na kategorię B. W kamperze na kategorię C mamy 300 litrów wody czystej. Mamy wlew paliwa, który w większości kamperów w naszej flocie, wszystkich, jest to diesel. Na stacjach jest to oznaczone OM, więc z reguły jest to kolor czarny w Europie, więc Państwo się nie powinni pomylić. Oraz też drugi wlew AdBlue, czyli mocznika, który uzupełniamy. Komputer nam w niektórych modelach pokazuje nam, ile mamy dystansu do pokonania, w niektórych pojazdach nie. Jeżeli zapali się kontrolka, w zależności od modelu jest to 500 do 1000 km, że AdBlue się skończy, należy to dolać. Polecam planować trasy ze stacjami benzynowymi, które mają możliwość uzupełnienia tego z dystrybutora. Jeżeli nie, to na 99% stacji mamy bańki 5, 10, 20 litrowe, którymi ten AdBlue uzupełniamy. W zależności od stylu jazdy AdBlue starczy nam od 1,5 do 3500 km na pełnym zbiorniku. Zbiorniki średnio są 11-litrowe, czasami są powiększane do 22. W trakcie naszego szkolenia zawsze wkładamy kluczyk do stacyjki, aby zaprezentować klientowi działanie świateł. Czyli po pierwsze, czy działają kierunkowskazy z przodu i z tyłu, prawy, lewy, czy działa światło stopu, oraz otwieramy maskę po to, żeby klientowi zaprezentować, gdzie znajduje się wlew płyn spryskiwaczy, oraz w kamperach integralnych akurat tutaj mamy ograniczony dostęp, ale czy jest płyn hamulcowy, czy jest płyn chłodniczy, także jakby sprawdzamy przed każdym wydaniem poziom płynów, po to, żeby Państwo mieli przygotowany pojazd do jazdy, ale też to prezentujemy, żeby Państwo nie musieli wierzyć nam tylko na słowo, ale też na to, że faktycznie tak jest i mogli sami to ocenić, bo zakładamy, że nie każdy musi się znać na budowie pojazdu, więc na to staramy się zwrócić uwagę. Są markizy niezależne od modelu. W kamperze na kategorię C ta markiza jest elektryczna, ale w kamperach na kategorię B mamy, nie wiem nawet jak to nazwać, tyczki, które pozwalają nam rozwinąć markizę, którą wkładamy do środka, przekręcamy o 90 stopni, zawieszamy, czyli wisi, i zaczynamy rozkładanie markizy. Markizę rozwijamy do takiego momentu, aby móc sięgnąć do nóg, aby zrobić podpór dla tej konstrukcji, po to, żeby ją rozwinąć. Nogę wyciągamy, odblokowujemy i podpieramy, żeby markiza przy dalszym rozwinięciu miała stabilizację, i odbywa się to po dwóch stronach, czyli rozkładamy dwie nogi. Podchodzimy i rozwijamy dalej. Do momentu, w którym markiza osiągnie przez nas oczekiwaną wielkość zasłonięcia, wielkość powierzchni, którą może pokrywać. W momencie, w którym ją rozwiniemy, stabilizujemy sobie nogi, tak żeby stały prostopadłe do podłoża. Jeżeli pada, kropi, zachęcam do tego, żeby jedną stronę opuścić sobie w
celu tego, że jeżeli ta woda spada, żeby się nie zbierała na powierzchni markizy, tylko żeby spływała na jedną stronę. Mamy tu też przetyczki poprzeczne, które mogą nam wystabilizować całą markizę. O czym należy pamiętać? Przed złożeniem markizy cofamy nogę, składamy przetyczkę, bo w momencie, w którym będziemy zwijać zwijać z tymi przetyczkami markizę, spowoduje to wyłamanie ramienia. W ramach wyposażenia kampera dodatkowego, który mogą Państwo od nas zakupić na czas swojego wyjazdu, są to takie rzeczy jak stolik, krzesła jako dodatkowe wyposażenie, ale na standardowym wyposażeniu mają Państwo przedłużacz, przetyczkę do markizy, zmiotki, podpory po to, żeby poziomować kampera, czy jako dodatkowe wyposażenie matę pod markizę po to, że jeżeli stoimy na przykład na kamienistym czy piaszczystym kempingu, żeby tak naprawdę odsłonić trochę się od tej ziemi. Znajduje się też zmiotka, miski, czyli takie podstawowe rzeczy, o których Państwo, jeżeli to jest Wasza pierwsza podróż, możecie nie pomyśleć, a jest to przydatne na kempingu. Garaże w zależności od modelu są mniejsze, większe. Warto pakować rzeczy z rozsądkiem z dwóch powodów. Odpowiedniej nośności danego modelu i w zależności od tego, jaki Państwo wypożyczacie, zawsze na ten temat wspominamy. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, ile osób ze sobą zabieramy i jaką ładowność ma dany kamper, dlatego że w Europie, w Polsce, w Europie, jak i w Polsce, coraz częściej zwracamy uwagę na to, czy kamper nie jest za bardzo załadowany, czy za dużo kilogramów jest nieprzewożone. Z naszego doświadczenia wynika, naszych też klientów, raz mieliśmy klientów, którzy są z doświadczenia finansistami, 4-osobowa rodzina policzyła, ile waży, ile zabiera ze sobą rzeczy i nagle się okazało, że przy 3-tygodniowym wyjeździe do Włoch mają jeszcze 80 kg zapasu. W trakcie wyjazdu kamper jest przygotowany w taki sposób, zgodny z homologacją, czyli dostają Państwo około 20 litrów wody czystej, żeby móc spokojnie, żeby nie wozić na pusto na auta przeładowanego, a z drugiej strony 20 litrów wystarczy, żeby coś w trasie ugotować na postoju lub po prostu korzystać z toalety. Zawsze Państwo możecie na dojeździe uzupełnić. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie życzy, dolewamy wody do pełnego zbiornika. W zależności od modelu kampera, jak widzimy, jest tu wysoko, ja posiadając prawie 2 metry muszę tą nogę zadrzeć. Kampery są wyposażone w stopnie lub schodki, które rozwijamy. To, co jest istotne, prawie wszystkie nasze kampery po włożeniu kluczyka do stacyjki z automatu zamykają ten stopień, jeżeli odpalimy silnik, czyli jakby mamy dla naszego bezpieczeństwa. Dzięki temu zadzierają tą nogę trochę niżej, trochę wyżej, trochę niżej i mogę wejść spokojnie sobie do kampera i zapraszam do środka do poznania pojazdu i zobaczenia, z czym możecie Państwo się spotkać w trakcie szkolenia i później podczas swoich wakacji. Wszystkie otwory okienne, które możemy spotkać, są wyposażone w osłonki zaciemniające, jak i okna, które otwieramy, są wyposażone i drzwi w moskitiery. Jak Państwo możecie zobaczyć, te drzwi wystają, czyli w momencie, w którym byśmy chcieli teraz zamknąć, spowodujemy zniszczenie tej moskitiery, więc trzeba pamiętać o tym, że za każdym razem, gdy korzystamy z moskitiery w drzwiach, należy ją odsłonić. Tam zobaczą Państwo też na prezentacji, że inne okna są też to wyposażone, w jaki sposób to działa, jakie są systemy otwierania tych roletek zasłaniających i moskitier, a z drugiej strony z jakimiś systemami mogą Państwo się spotkać, jeżeli chodzi o otwieranie okien, bo to nie są zwykłe klamki, takie jak w domach. W oknach, tak jak wspominałem, przy drzwiach spotykamy moskitiery, zasłonki zaciemniające i w większości systemów musimy odblokować to w ten sposób. Proszę się nie martwić, jeżeli nam to wypadnie, jak widzimy, producenci już o tym pomyśleli, po prostu chowamy to z powrotem, żeby móc zamknąć. Jeżeli jesteśmy już przy oknach, należy zwrócić uwagę na to, jaki mamy rodzaj zamków. Są to zamki z przyciskami, po to, żeby je blokować, czyli jeżeli będziemy się szarpać, to wyłamiemy, więc naciskamy guzik, otwieramy i w przypadku tego okna mamy po prostu teleskop blokowy. Więc tak wygląda, jeżeli chcemy zamknąć to okno, to po prostu odblokowujemy teleskop, zamykamy do momentu kliknięcia. To, co jest istotne, o czym należy pamiętać w trakcie podróży kamperem, jeżeli już zbieramy się do wyjazdu z kempingu, z postoju na dziko, to żeby wszystkie okna zamknąć. Spotykamy moskitiery,
jak i zasłonki. W okresie ciepłym zachęcam, żeby lekko rozchylić, ponieważ te zasłonki wyciąga do góry i okna są otwierane albo na korbkę, w ten model akurat jest otwierany poprzez uchylenie na różnych płaszczyznach, na których których jesteśmy. To, na czym należy pamiętać, że jeżeli zaczyna kropić i mamy otwarte okno dachowe, to po prostu napada na kampera, więc po prostu warto pobiec i to okno zamknąć lub zostawić na najmniejszym możliwym uchyleniu, dlatego że jeżeli nam zacina, to i tak będzie padało nam do środka. W przypadku tego kampera mamy panel sterujący w postaci ekranu. W zależności od modelu możemy mieć też bardziej analogowe podejście, czyli na takim ekranie widzimy, czy akurat ładujemy się z panela słonecznego, czy akumulator jest ładowany z silnika, czy z 230 V, jaki mamy poziom wody czystej i szarej, włączenie oświetlenia, włączenie pompy wody, czy włączenie tak zwanego AUX-a, który włączy nam radio w pojeździe, czy pozwoli nam korzystać z gniazdek USB i 12 V. Jak wspominałem, jeżeli nie jesteśmy podłączeni, to są takie gniazdka jak USB, czy 12 V, czyli jeżeli włączymy zasilanie zabudowy AUX lub AUX, to tak naprawdę możemy naładować nasz telefon, chociaż mi się zdarzało bardzo powoli nawet ładować z takiego gniazdka poprzez przejściówkę na USB-C laptopa. Jeżeli jesteśmy przy panelach sterujących, to należy zwrócić na to, w jaki sposób obsługujemy ogrzewanie. W wszystkich naszych kamperach panele wyglądają tożsamo, czyli mamy tutaj przycisk sterujący po to, żeby móc ustalić temperaturę w kamperze, temperaturę ogrzewania boilera, przełączyć, jeżeli kampery są wyposażone w ogrzewanie gazowe lub gazowo-elektryczne lub ogrzewanie na diesla, czyli ze zbiornika paliwa. Określamy sobie temperaturę w kamperze, którą chcemy uzyskać. Określamy sobie podgrzanie wody. Ja zachęcam, żeby zatrzymywać się maksymalnie na hot, dlatego że przy buście, jeżeli puścimy tę wodę, można się poparzyć. Też w ustawieniach możemy, jak mocny nadmuch ma być, bo to są ogrzewania nadmuchowe. W większości przypadków w kamperze na C mamy ogrzewanie ALDE. Kiedy chcemy, żeby ogrzewanie nam się włączyło, jeżeli podróżujemy jesienią, zimą, bo to też kampery są w wersjach zimowych, czyli mamy izolację zbiornika wody, więc tak naprawdę możemy traktować to jako apartament. W razie problemów wchodzimy w kluczyk, wybieramy opcję reset i resetujemy dwukrotnym kliknięciem cały system. Jeżeli na przykład skończy nam się butla z gazem, to zachęcam do tego, że po wymianie na nową podejść do kuchenki i zaczekać, aż zapali się nam tutaj płomień, dlatego że w ten sposób odpowietrzymy cały układ, czyli gaz też dojdzie do naszego ogrzewania. Nie będę ukrywał, że w niektórych naszych kamperach nasze kampery są wyposażone w telewizory. Nie będę ukrywał, że niektórzy klienci z tego korzystają, więc warto przed wynajmem powiedzieć nam, czy Państwo tego oczekujecie, bo nie montujemy tego w każdym kamperze. I żeby włączyć tak naprawdę telewizor, po prostu włączamy dopływ prądu, tak żeby nam się zaświecił. Mamy pilota, którym sterujemy, mamy antenę VBT po to, żeby nam działały kanały naziemne, ale telewizory też są, jak widać, Smart TV, czyli mogą Państwo podłączyć się na przykład do swojego Wi-Fi z telefonu i obejrzeć chociażby Netflixa, oczywiście ze swojego konta. Przed Państwa wyjazdem lodówki są w trybie tak naprawdę tego, żeby nie zatęchły, żeby nie zbierał się zapach, czyli są jakby zabezpieczone, zamykamy je do podróży i jeżeli Państwo w trakcie podróży, po pierwsze lodówka może działać w 3 trybach, ona działa, ale w trakcie podróży może działać na akumulatorze, który jest ładowany, na gazie, jeżeli kamper pozwala korzystać z gazu w trakcie drogi, a na kempingu z 230 V. Po prostu włączamy tę lodówkę poprzez kliknięcie, wybieramy tryb auto, czyli wybiera nam źródło gazu. Oczywiście możemy też sobie to wymusić ręcznie, ale my zachęcamy, żeby to było auto. I następnie możecie Państwo zwiększyć temperaturę. Zachęcam, żeby temperatura była na 3-4 i chyba, że jest bardzo gorąco, na 5. Po około godzinie lodówka jest gotowa do jazdy. Zachęcam na początku do schłodzenia, dlatego że jeżeli Państwo ją zapakujecie i dopiero zaczniecie chłodzić, no to potrzebuje dużo więcej czasu, więc nasze produkty spożywcze mogą ulec jakimś tam pogorszeniu jakościowemu. Mamy tutaj zamrażalnik, jak i lodówkę. W niektórych modelach jest to wspólne drzwi, więc zamrażarka jest w środku.
Produkty typu napoje, ciężkie słoiki zachęcam do przewożenia na półkach, ponieważ, znaczy na półkach w środku, te, które są na drzwicą, to na produkty lekkie. W trakcie podróży mamy w lodówkach zabezpieczenia po to, żeby nam się nie otworzyły i żeby produkty nam nie wypadły. Nasze kampery są wyposażone w klimatyzację, którą obsługujemy poprzez pilot. Zakładam, że mogą mieć Państwo w biurze, mogli mieć Państwo styczność w swoim biurze, w którym pracujecie, lub w mieszkaniu. Mamy takie tryby jak, zaczynając od samego początku, chłodzenia, wybieramy temperaturę, poziom nadmuchu. Oczywiście możemy też sobie sprawdzić, jaka jest temperatura w danym momencie w kamperze. Możemy użyć osuszania powietrza, jeżeli jesteśmy przykładowo podróżujemy jesienią czy wiosną, gdzie ta wilgoć może być trochę wyższa, po to, żeby pozbyć się jej z kampera. Mamy możliwość po prostu wentylacji bądź ogrzewania, jeżeli nam ogrzewanie, które mamy z gazu nie wystarczy, lub tryb auto, czyli ustawiamy temperaturę w kamperze i będzie to się samo regulowało. To, co jest istotne, to klimatyzacje w pojazdach na kategorię B działają tylko w momencie podłączenia do 230. Mówimy o klimatyzacji zabudowy, bo klimatyzacje pojazdu, czyli jakby tego producenta Fiata, Forda, Citroena, działają w trakcie włączonego silnika w trakcie jazdy. To, co jest istotne, jakby wykonanie kampera, jeżeli w zimę korzystamy z niego i mamy tutaj nagrzane, nie otwieramy tych drzwi, no to utrzymuje temperaturę i tak samo w drugą stronę. W lecie, jeżeli ochłodzimy ten pojazd i okna są trochę przysłonięte, nie wietrzymy go cały czas, to ta temperatura w środku będzie z nami pozostawała. Kuchnię, akurat w tym wypadku też mamy kawałek blatu roboczego. Na to też zwracamy, dobierając pojazd do naszej floty. Mamy zlew, możliwość nalania ciepłej, zimnej wody. Mamy płyty grzewcze 2- albo 3-palnikowe. Żeby włączyć iskrownik, żeby iskra była, żeby gaz zadziałał, musimy włączyć AUX w pojeździe, w zależności w którym on miejscu jest zlokalizowany. Zawsze to też na to zwracam uwagę, po to, żeby móc gotować nasze posiłki. W kamperach możemy spotkać różnego rodzaju zabudowy, dekory, kolory. Z reguły są tutaj, w zależności, jeżeli klamki są na wierzchu, to na środku są możliwości odblokowania tych szafek. Tutaj mamy od dołu, po prostu otwieramy szafkę, blokuje się na teleskopie, chowamy rzeczy, szafkę zamykamy. Jak widać, mamy jeden z takich systemów. Kolejne systemy to są po prostu typowe tipony, które możemy spotkać w domu. Czy tutaj, jak widzimy, jest uchwyt, odblokowanie na dole i otwieramy. Jeżeli kamper jest wypożyczony bez wyposażenia dodatkowego, to po prostu te półki są puste, a jak nie, to są wypełnione talerzami, kubkami, garnkami, sztućcami. W naszym wypadku jest to wyposażenie marki Tefal. Spotykamy takie jakby tipony, można powiedzieć, zewnętrzne, czyli otwieramy zawias i otwieramy po prostu szafkę do góry i mamy kolejną przestrzeń do chowania. W kamperach możemy spotkać pod akurat dywanami, które mają podwójne podłogi, też przestrzenie do chowania w podłodze. Ja osobiście, żeby obniżyć środek ciężkości, chowam tu na przykład napoje, wody, takie rzeczy, które po prostu mogą być ciężkie, które z szafek górnych mogłyby wypaść. W zależności od modelu mamy też tutaj szafki, tu akurat mamy bez zawiasów takie zabezpieczenia wewnętrzne, ale też znajdujemy takie powierzchnie jak pod łóżkiem, czyli mamy dość sporo miejsca, w którym możemy chować nasze rzeczy. Wysuwanymi szufladami, więc przestrzeń do spędzenia czasu przez 3, 4 czy 5 osób, czy nawet 6-osobowych kamperach, które posiadamy w lodzie, mamy sporo, żeby zapakować się na ten tydzień, 2, 3, albo jak i niektórzy rekordziści, nawet nasi klienci, na 6-7 tygodni. W kamperze, zanim przejdziemy do łazienki, myślę, że warto wspomnieć, że spotykają po prostu włączniki światła, tak jak w przypadku naszych domów, mieszkań, czyli jakby jesteśmy w stanie sterować naszym światłem, włączyć dane elementy, nie włączamy tego tylko z panelu sterującego, tylko dane miejsca. W tym wypadku mamy łazienkę. Żeby korzystać z łazienki, tak naprawdę mamy drzwiczki w tym modelu. To, co jest istotne, akurat tutaj, to łazienka z toaletą są dwoma w tym momencie osobnymi pomieszczeniami, ale jeżeli pan kamerzysta wejdzie pod prysznic, ja zamknę się w sypialni i otworzę drzwi, otrzymują Państwo bardzo dużą toaletę
z prysznicem przejściową. Osoba, która śpi, jest odgrodzona, osoby, które są w salonie, są odgrodzone, więc osoba korzystająca z toalety ma swoje osobne pomieszczenie. Jak widzimy, mamy tu kran. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć, działa to jak w domu. To co jest istotne, to fotel jest pochylany, możemy go podnieść do góry, do dołu, czyli tak naprawdę kierowca czy pasażer mają możliwość sterowania tym fotelem, czy obsługi, jakby pochylenia tego fotela, przód, tył, nawet z tej pozycji, jeżeli go zablokujemy, to możemy go przesunąć do przodu, do tyłu, jak i ustawienia sobie odpowiedniej wysokości podłokietników, tak żeby nasza podróż była komfortowa. Jeżeli jesteśmy już przy tym elemencie, to myślę, że warto Państwu pokazać, jak w bardzo szybki sposób, bo widzieli Państwo jedno z łóżek, też na tym materiale zobaczycie Państwo przebitki z tego, jakie łóżka można spotkać. Składamy po prostu nasze oparcia i naszym oczom może się ukazać, musimy zabrać tylko tą poduszkę, dodatkowe, wygodne, ogromne łóżko. To, co jest istotne, w większości przypadków łóżka są wyposażone w siatki bezpieczeństwa, czyli że nasze pociechy tutaj śpią lub sami jesteśmy po imprezie, mamy bezpieczeństwo tego, że z tej wysokości nie spadniemy, a tu jest kawałeczek, ponieważ jest tu wysoko, żeby nie wchodzić po tapicerce, pojazdy są wyposażone w drabinki do łóżek, po to, żeby mieli Państwo możliwość bezpiecznego wejścia na przestrzeń do spania. Jak widzimy, mamy tutaj spore łóżko 1,40 m na 1,95 m, czyli ja mam siadę prawie 2 metry, ciut w poprzek, ale bardzo wygodnie się wysypiam. Aby powiększyć naszą przestrzeń salonową, mamy w kamperach, w niektórych modelach, tak naprawdę w większości zamontowane fotele obrotowe, też fotel kierowcy. W tym wypadku jeszcze ten fotel jest o tyle ciekawy, że możemy podróżować tyłem do kierunku jazdy, dlatego że pasy są zintegrowane z siedzeniem, jeżeli go zablokujemy, i otrzymujemy bardzo dużą powierzchnię. Jak widzimy, są dwa miejsca siedzące z pasami. Jak skonstruować z tej przestrzeni dodatkowe miejsca do siedzenia, że mogły akurat w tym wypadku podróżować 4 osoby. Składamy poduszki, otwieramy dany fotel. Jak widzimy, jest tu zamontowany pas, wyciągamy zabezpieczenie, dobieramy odpowiednie poduszki i mamy jedno miejsce siedzące. Złożymy tutaj takie miejsce siedzące z powrotem do pozycji kanapy. Jak widzimy, trwa to chwilę. W tym wypadku mamy tutaj dodatkowe miejsce, przepraszam, moja kurtka. Mamy tutaj miejsce siedzące z możliwością wyprostowania nóg, ale wchodzimy, składamy, dajemy poduszki na tył i mamy kolejne miejsce homologowane do jazdy. Niektóre kampery są wyposażone w Isofix, niektóre niestety muszą być, jeżeli podróżujemy z dziećmi, foteliki zamontowane na podstawie pasa. Ja sam podróżuję ze swoim synem, pierwszą swoją podróż miał 5 miesięcy, drugą, na której byłem 14 miesięcy. Udało mi się znaleźć fotelik, wypożyczyć fotelik, jeszcze do tego tyłem do kierunku jazdy, który został zamontowany na pasy, miał dodatkowe ciągi, które zamontowałem do fotela i w bardzo stabilny sposób podróżował z nami do Chorwacji z powrotem. Jak Państwo widzą, obsługa kampera nie jest trudna, można ją w bardzo przyjemny sposób wytłumaczyć. Dzieje się to nie tylko na wideo, ale podczas wydań naszych kamperów. Myślę, że z takim materiałem będą Państwo lepiej przygotowani do swoich wyjazdów, będzie Wam dużo bardziej komfortowo, ale też będziecie mieli przypomnienia, jeżeli byście o czymś zapomnieli, nie tylko dzwoniąc do nas, ale też będąc na swoim wyjeździe, więc zachęcam do tego typu podróżowania, do uśmiechu na twarzy w trakcie takiego wyjazdu, do nieobawiania się takich wyjazdów. To są pojazdy przystosowane do tego, żeby spędzać w nich czas, podróżować po Polsce, po Europie i po prostu cieszyć się tym, co nam daje szeroko rozumiany karawanik, kamper, przyczepa, więc pozostaje mi tylko życzyć udanego wyjazdu z nami, z innymi firmami. Mam nadzieję, że będą Państwo mieli okazję skorzystać. Pozdrawiam serdecznie, Jakub Kocjan, Koko Camper.